Cześć kochani, mam na imię Adriana i witam Was ponownie na moim kanale Planterinka Plants and Garden. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej niż zwykle, bo zamiast chwalić się pięknymi, zdrowymi roślinkami, pokażę Wam moje roślinne porażki. O tak, nie zawsze wszystko wygląda tak jak na Instagramie. Czasami moje roślinki mają lepsze dni, a czasami, wyglądają jak po ciężkiej imprezie. Pomyślałam, że warto o tym pogadać, bo każdy z nas popełnia błędy, a z porażek uczymy się chyba najwięcej. Wiecie co, tak po ostatnich moich 2 filmikach, czytając Wasze komentarze, stwierdziłam właśnie, że może fajnie byłoby nagrać taki film, bo chwalicie bardzo moje roślinki, jakie to one są ładne i piękne, no ale nie wszystko tak pięknie i ładnie u mnie wygląda. Także dzisiaj więc zobaczycie, co u mnie poszło nie tak i czy wyciągnęłam z moich porażek jakieś wnioski, a może jeszcze wiele się po prostu muszę nauczyć. Znając życie, to pewnie i tak. Opowiem Wam, jakie ja przeżyłam wpady i wierzcie mi, że udało mi się w mojej dżungli uśmiercić niejedną roślinkę. Mam ich tutaj przyszykowaną całą listę. Prowadzę sobie w tym pięknym, ozdobnym notesie. Zobaczcie, jaki on piękny. Tutaj boki ma takie złote, wytłaczany. Oczywiście motyw kwiatowy na tym moim notesie. To właściwie jest taki żurnal, który ja dostałam w prezencie i prowadzę sobie tutaj spis roślin, które posiadam. Są także tutaj też te, z którymi niestety musiałam się pożegnać i są one zaznaczone tutaj na kolor czerwony. Pokażę Wam, no i zobaczymy sobie, co ja tutaj mam. A co poszło nie tak? No to już Wam opowiadam. Siedząc wczoraj wieczorkiem, myślałam, co tu by dla Was nagrać. Chciałam sobie wprowadzić jakieś właśnie kategorie tego mojego niepowodzenia z roślinami i stwierdziłam, że podzielę sobie to na 5 porażek. Także porażką numer 1 jest to prawdziwy klasyk, czyli przelanie rośliny. Zdarzyło mi się i to w końcu człowiek uczy się na błędach. Są i tutaj rośliny w tym moim notesie, które po prostu utopiłam. Podlewałam je z taką miłością, że przesadziłam, no i niestety skończyło się to, na czym skończyło się to po prostu gniciem korzeni. No, początki bywają trudne, często nie znamy się, nie wiemy, czy dobrze robimy. Ja w pewnym momencie zaczęłam swoją kolekcję dosyć mocno powiększać, po prostu ogarnęłam te wszystkie swoje rośliny taką wielką miłością. No i co mnie zgubiło? To, że po prostu za dużo koło nich chodziłam. Im więcej wody, tym lepiej, niekoniecznie się to sprawdzało. Nie do końca sprawdzałam, czy te moje rośliny są już gotowe na podlanie, czy nie. No i było po prostu jak było. W rzeczywistości tak naprawdę większość roślin woli chwilową suszę niż siedzenie w mokrej ziemi. Nauczyłam się, że zanim właśnie podlewam, sprawdzam za pomocą paluszka. Możemy używać miernik do pomiaru, czy ziemia jest mokra, czy nie. Ja na początku swojej przygody z roślinami dosyć dużo tego używałam, szczególnie jeżeli wprowadzałam nowe rośliny, na których się nie znałam. Nie do końca byłam pewna, to zawsze lubiałam się właśnie podeprzeć takim miernikiem. Niby to jest taki banał, tak? Sprawdzać, czy ziemia jest mokra, czy nie, a jednak potrafi roślinie uratować życie. Kolejna wpadka, czyli kolejna moja porażka, to za mało światła. Zamiast sprawdzić wymagania rośliny co do światła, to stawiałam tam, gdzie mi się po prostu podobało w danym momencie. No i moja roślinka, zamiast być piękna, gęsta i kompaktowa, zaczęła się po prostu wyciągać jak akrobatka na rozgrzewce. Albo na przykład zdarzyło mi się też trzymać roślinkę w ciemnym kącie w pokoju gdzieś tam, bo po prostu ładnie tam wyglądała. Mi się tam podobało, że ona tam stała, jak wyglądało. A dla niej to był dosłownie survival. No wniosek, jaki wniosek? Roślina to nie jest tylko dekoracja.
jeżeli nie zapewnimy jej odpowiednich warunków, to prędzej czy później pokaże nam swoje niezadowolenie. Teraz to ja już wiem, albo lepsze miejsce, albo doświetlenie, jeżeli podoba mi się roślinka w ciemnym kątku, po prostu doświetlajmy ją ekstra światełkiem, a jak nie chcemy inwestować w światło, w sztuczne oświetlenie, to po prostu przestawmy ją i znajdźmy dla niej troszeczkę lepsze miejsce. Porażka numer 3. Szkodniki. Ach, szkodniki, no to jest taka historia, którą prędzej czy później każdy ma do czynienia, jeżeli ma więcej roślin w swoim domu. U mnie największym koszmarem były wełnowce. Najpierw myślałam, że to trochę kurzu, bo w ogóle nie wiedziałam nawet, że takie szkodniki istnieją. Nie znałam się po prostu kompletnie na tym. A potem odkryłam po prostu całą ich armię, którą rządziła sobie po prostu imprezę na tej mojej biednej roślinie. No i cóż, skończyło się tym po prostu, że stosując różne środki, no najpierw oczywiście zrobiłam sobie jakikolwiek tam research na internecie, oglądałam trochę filmików na YouTube, no czytałam jakieś różne artykuły, no i wyedukowałam się po prostu troszeczkę więcej w dziedzinie insektów na roślinach. No co wtedy zrobiłam? Testowałam różne sposoby, od domowych mikstur po specjalne preparaty. Teraz jestem już dużo czujniejsza, mądrzejsza i regularnie sprawdzam liście rośliny. Była to naprawdę bolesna, ale i także cenna lekcja. Kolejną taką bitwę, jeżeli chodzi o insekty, to było moje zapoznanie się z przędziorkami, które już zdołały zniszczyć mi moją wielką, piękną, dorodną palmę. Po prostu nie zauważyłam ich na czas, nieznajomość, nieorientacja, no i po prostu musiałam się z palmą pożegnać, nie zdołałam jej odratować. No oczywiście, że nadal ciągle walczę z jakimiś szkodnikami. Teraz akurat od jakiegoś czasu są to mszyce, których po prostu nie mogę się pozbyć. Jak już ciągle myślę, że już się ich pozbyłam, to znowu wracają po prostu jak bumerang. Tak jak już jestem przy tym temacie tych mszycy, to sobie pomyślałam, że pokażę Wam, jak ostatnio, ale to tak naprawdę ostatnio, bardzo fajnie udało mi się załatwić młode listeczki na mojej hoi Honey Pink. Naprawdę bardzo fajna choja. Fajnie mi teraz w tym okresie letnim puściła fajne parę nowych super listków. No i właśnie wyczaiłam na młodych listkach i na pędziku, patrzę, mszyce, nie? No to trzeba cokolwiek zrobić. No to wzięłam środek w sprayu na insekty i po prostu potraktowałam mszyce pięknościowo tym środkiem. Pozwoliłam tej hoi odstać tak, żeby się ten płyn na tych liściach wysuszył i postawiłam ją na jej miejsce pod dosyć mocnym, sztucznym oświetleniem i zobaczcie, co się stało z tymi liściami. One po prostu dostały takich ciemnych, mocnych plam, po prostu je paliło i teraz ten tekściur na tych listkach jest po prostu takie denty dostała, jest po prostu takie ma wklęsłości. Ten listek jest taki właśnie najgorszy i ten jeszcze drugi z tej strony, ten listek. Zobaczcie tutaj z tyłu, od tyłu widać, jakie on te plamy ma. Tak pięknie właśnie od czasu do czasu udaje się i mi załatwić moje roślinki. No, czekałam na te nowe liście, tak cieszyłam, że takie ładne, piękne, no i sama je zniszczyłam. Także no widzicie. Pokażę Wam jeszcze, bo w tym samym dniu, co załatwiłam młode listki swojej hoi Honey Pink, to załatwiłam także ten piękny, duży liścior na moim anturium. Był to młody liść i też właśnie to anturium, ono stoi w tym samym miejscu, w którym stoi ta moja hoja Honey i właśnie to światło jest takie dosyć mocno intensywne i gdzieś tak po prostu te liście, które zostały zesprejowane, po prostu zareagowały ten kontakt tego środka z tym mocniejszym oświetleniem,
pomimo tego, że powtarzam kolejny raz, liście już były wysuszone, czyli wydawałoby się, że powinno być ok, ale jednak nie było. Ta znowu dostała takich mocnych kropek na liściach. Plus jeszcze ostatnim razem, jak podlewałam, to niechcąco zahaczyłam ten liść, o tutaj jest, po prostu go rozdarłam. Tutaj, w tym miejscu, proszę bardzo. No takie piękne błędy się popełnia. No taki wielki liścior. Ja jak byłam w Polsce, przed Polską, jeszcze przed moim wyjazdem przesadziłam to anturium do nowej doniczki w świeżą ziemię i troszeczkę, że tak powiem, odchorowało sobie to anturium. Wszystkie te dolne liście tutaj troszeczkę mi podżukły, te małe liście, one wszystkie po prostu pewnie będę musiała obciąć, no ale idzie mi już tutaj kolejny nowy liść, także powinno być ok. Tutaj te starsze liście, troszeczkę większe, są ok, one nie są żółte, są zdrowe, ładne. Zaczęły sobie fajnie te liście rosnąć, no ale zobaczymy. No sama zniszczyłam ten duży, piękny liść. Porażka numer 4 to zbyt szybkie przesadzanie rośliny albo zły dobór podłoża dla rośliny. No tak, to był właśnie taki jeden kolejny błąd, który popełniałam, no na przykład przesadzanie na siłę. Zdarzyło mi się, że kupiłam nową roślinę i od razu chciałam jej zrobić luksusowe spa, czyli nowe podłoże, nowa doniczka, no wszystko tak od razu, bo chciałam, żeby było pięknie, tylko że ona nie była gotowa na to. Efekt? No roślina zamiast rosnąć dostała szoku i wyglądała gorzej niż wcześniej. A jaki wniosek wyciągnęłam z tej lekcji? Aż to taki, że lepiej czasem poczekać, dać jej się zaklimatyzować i dopiero później działać. No i oczywiście ważne jest także dobrze dobrane podłoże, bo to jest podstawa. Bardzo często spotykam się z tym, że na przykład będąc gdzieś u znajomych i tak dalej, no znajomi wiedzą, że jestem trochę zwariowana na punkcie roślin i w ogrodzie i w domu, także często jest tak, że pytają się mnie o poradę albo po prostu chcą mi się pochwalić swoimi roślinami. No i spotykam się często właśnie tym, że na przykład kaktusy czy choje wsadzane są do zwykłej ziemi takiej doniczkowej, takiej najbardziej podstawowej, którą możemy gdzieś tam kupić w sklepie ogrodniczym. To, że jest napisane, że ziemia do roślin doniczkowych, to nie znaczy, że do wszystkich roślin doniczkowych. No i często jest na przykład tak, że później ja to nawet kaktusa zabiję, u mnie nawet kaktus nie będzie rósł. No to, że kaktus to nie znaczy, że rzadko się kiedy go podlewa, to nie znaczy, że to jest najłatwiejsza roślina. Trzeba mieć dobre stanowisko dla kaktusa, no i przede wszystkim trzymać go w odpowiednim podłożu. Nie może to być zwykła ziemia do kwiatów doniczkowych. No i ostatnia porażka numer 5 to nieprzemyślane zakupy. Zakup pod wpływem impulsu. Idę sobie do sklepu, no i widzę piękną, taką egzotyczną, dorodną, kolorową roślinkę, piękne kwiaty, no cudo, po prostu cudo natury, no i sobie myślę, no muszę ją mieć, co nie? No a potem okazuje się, że potrzebuje ona warunków jak w tropikalnej dżungli, a u mnie w domu, no cóż, nie dość, że nie mam dla niej odpowiedniego miejsca, to jeszcze powietrze suche jak na Saharze. W efekcie roślina mi marniała, a ja czułam się po prostu winna, że umęczyłam i biedną roślinę, no i wydałam też niepotrzebnie pieniądze. A z czasem chcesz roślinie pomóc i dopiero wtedy sięga się po informacje, co ta roślina potrzebuje, jakie ma ona wymagania, no ale czasami nieraz jest już na to za późno. Także teraz staram się nie kupować bez sprawdzania, czy naprawdę mogę zapewnić tej roślinie to, czego ona potrzebuje i czy będę w ogóle w stanie w jakikolwiek sposób hodować odpowiednio tą roślinę. Przejdę sobie teraz do tego mojego pięknego żurnala i pokażę Wam, poopowiadam Wam troszeczkę o tych roślinach, których niestety nie mogę już Wam pokazać, ponieważ nie mam już ich więcej ze mną w mojej kolekcji.
Także na tej zasadzie mój żurnal polega. Mam tutaj odmiany różnych roślin i na czerwono mam zaznaczone te roślinki i mam także troszeczkę taki krótki opis, co poszło z nimi nie tak. Jest to taka, czemu zrobiłam sobie te notatki w ten sposób? Ponieważ w każdej chwili mogę wrócić i po prostu doczytać i przypomnieć sobie, co zrobiłam nie tak i co mogłabym zmienić, jeżeli zdecydowałabym się jeszcze raz, kolejny raz wprowadzić te roślinki do mojej kolekcji, to zawsze mogę się tutaj odnieść do tego, żeby nie powtórzyć drugi raz tego samego błędu. Ok, no to co tutaj mamy? Mamy tutaj na przykład dwie aglonimy. Pierwsza aglonima China Red. Nie za bardzo mi się ta aglonima podobała mi się na początku, później nie za bardzo, dlatego w pewnym momencie po prostu powędrowała ona do mojej córki. Z tego co wiem, to moja córka tej aglonimy też już niestety ze sobą nie ma. Nie wiem, co tam się u niej stało, podejrzewam, że ją po prostu przelała, ale nie jestem tego pewna. Druga aglonima Pink Siam, mam tutaj notatkę, nie przeżyła mojego wyjazdu do Polski. Nie przeżyła, była ładna, piękna, jeszcze pokazywałam Wam ją w moim Plant Tour, bardzo ładna aglonima, bardzo mi się podoba, na pewno będę chciała ją w pewnym momencie wrócić do mojej kolekcji. Czemu nie przeżyła wyjazdu do Polski? No tak naprawdę nie wiem, no przyjechałam, to po prostu była już w opłakanym stanie i już jej nawet nie ratowałam, nie mam jej po prostu więcej. Kolejną roślinką tutaj na tej stronie jest szczepka, Anthurium clarniveum. Co się stało? Udusiłam pod szkłem. Była to malutka szczepka, dostałam ją w takiej malusieńkiej doniczce, no i to było moje pierwsze Anthurium i pierwsza próba z Anthurium, także miałam taki pomysł, bo sobie oczywiście wyczytałam, że one lubią większą wilgotność powietrza, a że nie miałam jeszcze swojego inkubatora, czyli tej mojej szafy z Ikei, to po prostu wpadłam na taki genialny pomysł, że tą doniczkę sobie z góry przykrywałam taką szklanką jakby, no nazwę to szklanka, to nie była szklanka, szkłem po prostu z góry, tylko nie pomyślałam o tym, że tam nie było dostępu powietrza, nie? No to jeszcze jak codziennie tam zaglądałam i odkrywałam ją chociaż na parę minut, to było ok, ale w pewnym momencie po prostu jakoś nie zajęłam się tym, nie miałam czasu i ona po prostu była tam kilka dobrych dni bez żadnego powietrza, no i co się stało? No i się stało, nie? Także tak, dalej mamy tutaj Pinguicula, czyli carnivorous plant. Pierwsze swoje pinguicule kupiłam, to były 3 sztuki na Etsy i wiecie co zrobiłam? Wsadziłam je po prostu do zwykłej ziemi. One mi przyszły, pamiętam, wtedy w takim plastikowym kontenerku i były położone na złożonym, mokrym ręczniku papierowym i po prostu trzeba je było sobie wsadzić. No i takie wsadziłam, po prostu w taką zwykłą ziemię, gdzie one nie mogą rosnąć we zwykłej ziemi, no i po prostu nie dały rady, no wszystkie mi zdechły. Prayer plant, nieodpowiednia ziemia, zbyt ciężka i skondensowana, plus przelałam. No, alokazje, aż byłam zdziwiona, bo na taką listę alokazji, które ja w domu posiadam, to pożegnałam tylko jedną i jest to alokazja Stingray. No po prostu nie udało mi się jej przytrzymać, uratować, nie wiem, nie ma. A podobna roślina do alokazji, Xanthopsoma Mickey Mouse. To samo, ta sama historia, pożegnałam się z nimi. Pożegnałam się także z jedną, begonia Firewoman. Resztę begonii raz są w lepszym stanie, raz w trochę gorszym, ale nadal ze mną są. Także filodendrony. Filodendronów było kilka. Pierwszy mam tutaj zaznaczony i to był mój pierwszy filodendron, którego miałam, Pink Princess. Nie to, że nie potrafiłam może się nią zajmować, tylko kupiłam ją w sklepie spożywczym i niestety ona mi w ogóle nie rosła, nic się z nią nie działo, nie puszczała, nawet jak puszczała jakiekolwiek małe liści, były małe liście, próbowałam z ziemią, próbowałam z odżywkami, nie widziałam na niej żadnych szkodników, ona mi po prostu nie rosła, no i wkurzyłam się na nią i ją po prostu wywaliłam. Mam tutaj zaznaczony też Philodendron Hope, to była jedna z tych roślin,
którym gdzieś tam byliśmy z mężem w sklepie ogrodniczym. Wielkie liście, piękna roślina, dorodna. No i napaliłam się oczywiście. Był to taki właśnie mój nieprzemyślany zakup. Nie miałam dla niej odpowiedniego miejsca, w końcu musiałam go zabrać na zewnątrz. Zabrałam go na zewnątrz, no bo było to lato, no to co najlepiej wtedy z rośliną, na którą nie mamy miejsca zrobić, wywaliłam ją na zewnątrz, bo ciągle komuś tam zawadzała. No i już niestety do mojego domu z powrotem nie wróciła. Kolejną roślinką, z którą sobie nie poradziłam, jeżeli chodzi o filodendrony, mamy tutaj White Princess i Painted Lady. Obydwie to były małe szczepki roślin, młode rośliny i po prostu nie pamiętam, co się stało, nie mam już ich. Choje, poliniera z wariegacją od środka. To była młoda szczepka choi, ona była bardzo leciutko ukorzeniona i niestety straciłam też ją w tym momencie, jak byłam na wakacjach z Polski. Może moja córka ją przelała, może jej nie podlała, nie wiem, jak przyjechałam, to po prostu roślinka była już dead, że tak to nazwę, w doniczce. Dalej tutaj mamy, zobaczcie, jak tak sobie fajnie robiłam, przyklejałam sobie na przykład z metki liść monsterki, tutaj mam sznureczki ozdobne, naklejeczki, to tak dla mnie, ja lubię takie, troszeczkę zostało może mi to ze szkoły, że zawsze lubiałam ślaczki rysować i jakoś sobie tam zdobić te swoje zeszyty w szkole. No teraz mam taki żurnal, który mogę sobie trochę poprzeozdabiać. Dalej mamy tutaj monstery. Monster w swojej kolekcji dużo nie mam. Co mamy? Tak, mini monstera Rhaphidophora tetrosperma. To jest monstera, której nie udało mi się przetrzymać. Podejrzewam, że była to moja mała znajomość roślin i nieodpowiednie podłoże i po prostu przelałam ją w pewnym momencie. Żółte liście i po prostu poszła. Kolejną monstera, chociaż nie do końca mogę powiedzieć, że to była roślina, bo to był po prostu liść. Kupiłam liść monstery albo z jednym węzłem, które po prostu włożyłam do wody na parapet słonecznego okna, a nigdy mi się po prostu on nie ukorzenił. Wiele miesięcy trzymałam ten jeden liść i po prostu w pewnym momencie zaczął mi gnić. No i niestety nie udało się. Także ja bym to dała pod kategorię po prostu zły zakup i tyle. Dalej mamy tutaj fiołki afrykańskie i na wszystkie moje fiołki, które kupiłam, był jeden zwykły i był to jeden z moich pierwszych fiołków, że tak powiem, eksperymentalnych w mojej kolekcji, na których się uczyłam. I co się z nim stało? Fiołek, który podlewałam od góry i po prostu go przelałam. No nie podlewajmy fiołków od góry, bo ich liście po prostu, nawet łodygi nie lubią być moczone. No i to po prostu jest zły pomysł. No, fiołki po prostu powinny sobie wciągać wody od dołu. Podlewamy je od dołu. Dalej mamy tutaj Photos, nie ubiłam żadnego, czyli Epipremnum. Wszystkie, które kupiłam, wszystkie mam. Dalej, teraz Wam pokażę. Czerwono mamy tutaj i co to jest? Wiecie, co to jest? To są paprotki. Z paprociami miałam taki moment, że kupiłam ich chyba kilka, jedną za drugą i paproci tak naprawdę bardzo mi się podobają, ale tu odezwała się jednak ta moja niewiedza i nieumiejętność po prostu hodowania tych roślin. Paprocie, które dobiłam, cała lista: Boston Fern, Stackhorn, Rabbit Foot, Tiger Fern, bardzo fajne wszystkie rośliny, jakie mam tutaj notatki zapisane. Ok, początki mojej przygody z roślinami, kiedy jeszcze błądziłam po omacku i nie miałam zielonego pojęcia, co robię. Zniechęciłam się do paproci tak bardzo, że nie wiem, kiedy zdecyduję się kolejny raz spróbować. No i wiecie co, właśnie teraz dopiero co kupiłam sobie paprotkę, którą muszę przesadzić, bo ona jest dalej w produkcyjnej tej ziemi. Kupiłam ją bardzo niedawno temu i myślę, że będę chciała ją po prostu całą tą bryłę korzeniową, którą ma z tą ziemią, w której jest, wsadzić w pon.
Jest to taka metoda, którą ja chyba pierwszy raz zasłyszałam sobie na kanale u Bożenki z Boarowic i dajcie znać, jeżeli oglądacie Bożenkę, jeżeli nie, to zapraszam Was bardzo na jej kanał, podam Wam tutaj kanał, jak się nazywa. Podjęłam teraz kolejną próbę z paprotkami, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. Jeżeli z tą uda mi się w miarę przytrzymać u mnie w domu, no to może zdecyduję się na kolejną. Co tutaj dalej mamy? Też nieprzemyślany, spontaniczny zakup, bo gdzieś tam ktoś chwalił roślinkę i nawet dobrze się nie zapoznałam z tą rośliną. To była taka Chanteriae Black Bat, czyli czarny nietoperz. Storczyki. Ze storczykami żadnego storczyka nie pożegnałam, ale mam tutaj przyszykowanego storczyka, z którym za chwilę, jak skończymy przeglądać mój notes, to się z Wami jeszcze podzielę, bo to jeszcze mogę Wam pokazać te roślinki, które mi po prostu w danym tym momencie ciężko mi się je po prostu hoduje. Idziemy dalej. 3 krotki. Miałam je 3 i nie mam ani jednej. To była 3-krotka Bubblegum, 3-krotka Zebrina Silver i z wariegacją Cobweb, Spiderwort. To było to. Pożegnałam się także z Syngonium Valen Di i Aurea. Pożegnałam 2 palmy, które miałam w swojej kolekcji. Pożegnałam się z peperomią Watermelon normalną i z Watermelon z wariegacją. Kupiłam pewnego też razu Sensitive Plant i to jest taka bardzo ciekawa roślina, która jak ją dotkniemy, to ona składa po prostu liście. Jest taka, nazywają też ją po prostu wstydliwą rośliną. Tą roślinkę kupiłam trochę tak z ciekawości, chciałam pokazać ją mojemu synowi, zresztą bardzo mu się ta roślina podobała. Ta roślina, ona wymaga bardzo wysokiej wilgotności powietrza, no ja wtedy właśnie też jeszcze nie miałam tej mojej szafy z Ikei, teraz pewnie bym ją tam włożyła i kto wie, czy może nie udałoby mi się jej utrzymać. No wtedy na tamten czas niestety nie miałam dla niej odpowiednich warunków i po prostu także po pewnym czasie musiałam się z tą rośliną pożegnać. Kolejna była roślina Concord Blue, taka roślinka, która kwitła takimi niebieskimi kwiatyczkami. Tutaj macie właśnie nazwę tej rośliny. Bardzo fajna ta roślinka, ale mam tutaj notatkę, roślina typowo na zewnątrz, a ja chciałam hodować ją w domu. Niektóre rośliny sprzedawane na stoisku roślin domowych niekoniecznie mogą być roślinami do trzymania w domu. Niektóre po prostu nie za bardzo się nadają do naszych domowych warunków. I pamiętam jeszcze był kroton. Kroton jesienią pokazują nam się w sklepach piękne, ubarwione, zazwyczaj czerwono-pomarańczowe z zielonymi, piękne rośliny. Jednak one też nie za bardzo rosną w domu i to pamiętam też właśnie była taka roślina, której nie powinnam w ogóle kupić do domu. Co tu dalej mamy? Tutaj nie mam nic. Oczywiście pożegnałam kilka kaktusów. Pożegnałam się z echeverią i to było kilka sztuk echeverii. Pożegnałam się z kalanchoe black tie, string of turtles. Jakoś mi w ogóle nie rosła ta roślinka, nie mogłam się z nią dogadać, nie lubiałyśmy się i tyle, nie mam więcej tej roślinki. Desert Rose 1, pożegnałam się z kaktusikiem Peanut z wariegacją, też się nie lubiliśmy. Kolejny kaktus McCoy, Disco Cactus, San Pedro Cactus, Paelia Raindrop i Paelia Friendship Plant. Kupiłam 2 kokodamy, z czego w jednej kokodamie mam i dalej rośnie String of Hearts, w drugiej kokodamie było to Paelia Creeping Charlie i niestety też nie udało mi się tej kokodamy z tą paelią zatrzymać, także też jej nie mam. Mamy tutaj nawet Peace Lily, Variegated Domino. Nie chcę Wam przeciągać. Także widzicie, no trochę tych roślinek było, których po prostu
przez ten okres czasu udało mi się utłuc. Jeżeli wy też tak macie, no nie czujcie się winni. No takie są niestety etapy, które przechodzimy jako roślinni rodzice. Po prostu uczymy się, no i trzeba wierzyć, że będzie tylko lepiej. Przyszykowałam sobie tutaj, ustawiłam sobie tutaj na swoim biurku cały rządek roślinek, które chciałabym Wam, którymi bardzo chciałabym w sumie się Wam pochwalić, ale niestety nie za bardzo jest się czym w tym momencie chwalić, bo wyglądają jak wyglądają. Także odwracam sobie teraz kamerę, no i pokażę Wam te wszystkie rośliny. Także to są te roślinki, ustawiłam sobie je tutaj w rządku, no i popowiadam właśnie, co się tutaj nie tak zadziało. Tutaj zacznijmy sobie z tej strony. Widzicie taki piękny kamyczek. Co tutaj mamy? Mamy tutaj echeverię i mamy tutaj jedną hawortię. Także tak, ta hawortia, zobaczcie, ona jest po prostu mięciutka. Tutaj kolejna ta echeveria, a ta znowu wyciągnęła się do góry z braku dobrego światła. Tutaj te trzy echeverie, im tutaj bardzo odpowiada, a tą resztę niestety będę musiała stąd zabrać. Sadząc roślinki, komponując je w jednej takiej dolnicy, powinno być to rośliny, bym powiedziała, takie, które razem ze sobą będą dobrze współgrały, czyli mają takie same zapotrzebowanie na światło, na podłoże czy na wodę. Także na przykład hawortię trzeba częściej podlewać niż te roślinki. Ta potrzebuje widocznie więcej słońca niż te wszystkie inne, no i po prostu później wygląda to tak, jak wygląda. Kolejna piękna echeveria, zobaczcie, no po prostu cudo natury. No zostało mi z niej po prostu, co zostało mi tylko tyle. Próbowałam ją tutaj w tym miejscu ciąć, też nic nie wyrosło. Tu moje lytapsy już Wam pokazywałam. Tutaj był jeden, którego już w ogóle nie ma. Tutaj niedawno mi tutaj ten z tyłu lytaps jeden całkowicie zdechł, jest zasuszony, to już po prostu możemy się z nim pożegnać. Do widzenia, kochany litapsie, nic już z Ciebie tutaj nie będzie. Kolejny mamy taki mały kaktusik, który powinien być cały biały, piękny kolor. I on teraz mi tutaj górą zaczął ładnie rosnąć, no ale niestety piękny nie jest. Żyje, ale trochę biednie. Kolejne mamy też dwie hawortie. Im tutaj widocznie te podłoże, co im przyszykowałam, nie odpowiada. Muszę je na pewno zdecydowanie jeszcze żyją, ale nie lubią tutaj, nie lubią i w ogóle nie wiem nawet, czy tam jakiekolwiek korzenie ma. Ma białe korzonki, czyli żyje, ale no tak jak mówię, muszę przesadzić i może zrobię to po prostu jeszcze dzisiaj. A tutaj u góry, zobaczcie, to jest mój Jade Plant. Jade Plant, który ze mną był od kilku dobrych lat i tylko niestety mi z tego Jade Plant to zostało. Całkiem niedawno temu po prostu poobcinałam go do samego końca, bo dostał mi jakieś choroby, nie wiem, wirusowe, bakteryjnej. Dziwne rzeczy z liściami mu się stało. Próbowałam go oczywiście ratować, gdzieś tam jakieś używałam te spreje na wirusy i te inne rzeczy. Tu już widzę, górą zaczyna mi coś puszczać i tutaj malutki, no zostawiłam, dałam mu jeszcze szansę, może jak mi popuszcza młode liście, no to będzie fajnie. Tutaj mamy storczyk, który po prostu nie chce mi w ogóle rosnąć i ma fajną korę i podlewany jest, no i odżywki próbowałam i fajne stanowisko mi ma, no i troszeczkę zaczął puszczać nowych liści, ale po prostu no bieda w doniczce i tyle. Kolejny to jest, wiecie co, to jest alokazja. Nie mam teraz nawet, odpadł mi, jak ona się nazywa. Stąp mi tylko został tutaj na dole. Widzicie,
Jeszcze końcówka jest jego zielona, także czekam, jeszcze może mi puści jakieś liście. On jest tutaj teraz w hydroponice. No nie wiem, tyle mi z niego zostało. Kolejną roślinką, którą mam już naprawdę od bardzo długiego czasu, to jest ta choja. To jest choja Lauterbachii. Ona, podejrzewam, miała te flat mites, te robaki. Ja nie pamiętam, jak flat mites się nazywają po polsku. Sprawdzę i wrzucę Wam tutaj na ekran, jak to się nazywa. Nie wiem, no żyje i wszystko niby jest ok z korzeniami. Wsadziłam ją w hydroponikę dla odmiany, no i czekam dalej. Dajcie znać, czy macie jakiś pomysł, może Wy byście coś innego z nią zrobili. Robaków na niej już na pewno nie ma, ale nie może się po prostu dziewczyna wziąć za siebie i zacząć rosnąć. Dalej mamy tutaj mój storczyk, piękny storczyk Wanda, który niestety jest dosyć wymagającym storczykiem z tego względu, że on rośnie bez żadnego podłoża. Ja go trzymałam, też Wam pokazywałam wcześniej w filmiku, że go trzymałam w pralni, w takim szklanym, dużym naczyniu i on fajnie sobie tam popuszczał nowe korzenie, było wszystko w porządku. Ja później go na lato wyniosłam na zewnątrz, bo u nas generalnie latem dosyć wysoka wilgotność powietrza jest na dworze, powinno było być tam fajnie, no ale niestety jak poleciałam do Polski, to no jego korzenie niestety jak są na w powietrzu, no to trzeba go podlewać, trzeba go moczyć. No i niestety zostały korzenie zasuszone, także ja go obcięłam. No i trzymam go tutaj, a w tym ręczniku papierowym takim, i ten ręczniczek jest lekko bardzo zwilżony. Odkręcę teraz, zobaczmy się, czy się coś tutaj ciekawego mi z nim zadziało, czy jeszcze nie. Ponoć mają tak w ten sposób puścić korzenie. Tutaj, ale tutaj z boku idzie, widzicie? Tu w tym miejscu idzie fajny, taki gruby zaczątek korzonka. Jeżeli mi to puści nowe korzenie, no to będę mogła sobie spróbować od nowa tego storczyka wyhodować. No tutaj ten górny liść jest fajny, sztywny i nic się tutaj z nim złego nie dzieje. Także ja sobie muszę i tak zmienić ten ręczniczek na świeży. Próbuję go tutaj odratować. Tutaj mam choję Kieri z wariegacją. Mówiłam Wam, że ja ją kupiłam bardzo tanio, za malutkie pieniądze. No i opuściło mi to wszystkie liście. Ja przeniosłam ją tutaj w sphagnum moss i ona mi puściła w tej chwili takie 2 liście. Coś tu się dzieje i ona jest u mnie w tej mojej szafie z Ikei, otrzymuje wysoką wilgotność powietrza, także może będzie ok. Kolejny tutaj mamy Alocasia Dragon Breath. Alocasia, która po prostu nigdy u mnie nie była ładna. Ja ją kupiłam, jak ona była taka naprawdę bardzo malutka i każdy jeden liść robi się z nią to samo. Próbowałam różnych odżywek i tak dalej. Ona rośnie w hydroponice. Dajcie znać, jeżeli macie pomysł, co mogłabym z nią spróbować innego. Może udałoby mi się ją jakoś odratować. No na razie ma te 2 liście i 2 zaczynają żółknąć, także sił mi już po prostu do niej zaczyna brakować. Sił mi też zaczyna brakować do tego Jewel Orchid, do tego storczyka. Wszystko ma, co potrzebuje, nawet rośnie u mnie w szafie tej z Ikei, no i zobaczcie, co się dzieje. No po prostu liść po liściu zaczyna lecieć, odpowiednie podłoże ma, nie jest przelewany. Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj moja Silver Dollar, ja tą szczepkę kupiłam i tak jak ją kupiłam, ona z jednym liściem, jeden węzeł, jeden liść, nigdy nic się w tym nie zmieniło. Nie urosła, nie puściła, korzenie wyglądają ok, a ona po prostu stoi jak zaczarowana i nic się z nią nie dzieje. No i już ostatnia piękność, którą chciałabym się dzisiaj z Wami podzielić,
To jest oto ta tutaj piękna Stapilia obresa i ona została mi porządnie zaatakowana przez wełnowce. Była fajna, zdrowa, dorodna roślinka, fajnie sobie rosła, no i niestety jak przyjechałam z Polski, to była calusieńka oblepiona wełnowcami. Także ja ją przesadziłam, wymyłam, wymoczyłam, wypsikałam, ale po prostu nadal gdzieś tam od czasu do czasu mi się te wełnowce na niej pokazują, no i dalej walczę. No na razie już tylko tyle mi zostało z tej roślinki, co z nią dalej będzie, co dalej będzie z tymi wszystkimi moimi pięknościami, które tutaj Wam dzisiaj dla Was przyszykowałam, no to zobaczymy. Jak widzicie, moja domowa dżungla to nie tylko sukcesy, ale i porażki. I wiecie co? To normalne. To normalne, rośliny uczą nas cierpliwości, obserwacji i tego, że czasem mniej znaczy więcej. Kochajmy swoje rośliny, ale róbmy to mądrze. Chciałabym, moje pieniusie kochane, chciałabym, żebyście w komentarzach podzielili się ze mną swoimi wpadkami, swoimi doświadczeniami tego typu. Co u Was poszło nie tak? Jakie błędy popełnialiście najczęściej? No dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie i jak tam u Was z tym wszystkim leci. Niech ten filmik będzie miejscem, gdzie przyznamy się, nikt nie ma perfekcyjnej kolekcji, nikt nie ma tylko tych pięknych roślin, zdarzają się nam też i po prostu takie brzydkie kaczątka. I to też jest piękne, i to też jest piękne. Dziękuję, że oglądacie moje filmiki, dziękuję, że jesteście ze mną. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Bardzo Was o to proszę, wspomożecie tym małym gestem mój kanał. Pozdrawiam Was razem z Piniusiem, wszystkich bardzo serdecznie. Niech się Wam, kochani, zieleni i niech Wasze roślinki pięknie, zdrowo Wam rosną. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć! Pa!